Witam Was serdecznie. Słuchajcie, nowy rok, pierwsze golenie, nie zwalniamy tempa, jedziemy dalej. Po prostu. Tradycyjne golenie nie wpływa, daty 2025, 2026. Co za różnica? Tradycyjne golenie nie ma sufitów, daty nie są mu groźne, więc lecimy. Ale dzisiejsze golenie musi być wyjątkowe, bo jest to pierwsze golenie w roku. Zanim jednak się ogolimy, zobaczcie, nowe rozwiązania świetlne. Lumenów w łazience, czyli w studiu nagrywaniowym Snowiego masa. Dzięki, Krzysztof. Moja złota rączka, jeżeli chodzi o elektrykę, tak się tutaj postarał, że jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Ale to lampa równoległa do kamery zostaje. Sprawdzimy. Jeżeli pierwszy kadr będzie dobrze naświetlony, z tyłu będzie szaleństwo świetne, powinno być dobrze. A ta pani zwana kamerą powinna świetnie wyłapywać detale, jeszcze bardziej niż dotychczas, więc będziecie im wy zadowoleni, a tym bardziej ja. Słuchajcie, lecimy. I jeszcze w kwestii formalnej. Dziękuję bardzo wszystkim za życzenia noworoczne. Każdemu z Was osobna i wszystkim naraz tutaj na wizji. Dziękuję bardzo. Bardzo to miłe i niech się nam wszystkim darzy. Niech się dzieje, niech jest dobrze, niech nie jest gorzej. A jak będzie lepiej, bierzemy z dobrodziejstwem inwentarza, nie? No właśnie. Mała prośba mojego widza do spełnienia, czemu by nie. Irku, Kasiu, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę szczęśliwości w nowym roku. Tak po prostu. Niech Wam się darzy. Słuchajcie, ma być dzisiaj wyjątkowo. A jeżeli jest wyjątkowo i ma być wyjątkowo i jest co golić, bo czekało na dobre światło, to co na twarzy narosło, Timeless Razor. Wracamy do niego. Naprawdę ta maszynka zrobiła niesamowitą robotę z gapem 0,95. Ale dzisiaj szukamy balansu. Jak dobrze wiecie, Snowy zawsze szuka balansu, żeby było jak najbardziej efektywnie i jak najmniej kontuzyjnie. 0,95 to było ostatnio. Dzisiaj schodzimy do 0,68 gap, czyli kolejna tak zwana płytka. Dzięki Marcinowi, dzięki kolego z grupy, który nam tutaj ją użyczył na testy, mamy inną płytkę, całkowicie inną płytkę. Pokażę Wam tu zdjęcia, które świetnie oddają, jak dolna płytka wychodzi nad czapkę. Minimalnie, ale wychodzi. W tym momencie jest inne podtrzymywanie żyletki, całkowicie inna geometria, jeżeli chodzi o gap. Ekspozycja też się zmieniła. Weźmiemy tutaj podkładkę, żeby nie było nie mój sprzęt, trzeba dbać o sprzęt widza, a szczególnie kolegów. Słuchajcie, detale są ważne. Tutaj naprawdę wszystko się teraz pozmieniało. Czy to jest skuteczne, czy będzie rewelacyjnie, czy będzie tak samo skutecznie jak ostatnio, ale z mniejszą agresją, czuciem żyletki? Sprawdźmy wspólnie. Grzejemy sprzęt. To jest pierwsza kwestia. Druga. No właśnie. Jakby ktoś jeszcze nie widział, tutaj Boże Narodzenie. Okazało się, że święty Mikołaj mieszka także w Grecji. No i właściciel, szef firmy, pan Aleksandros Konstantinakis Karmis. Właśnie. Szef firmy Ladder Mafia. Podesłał Snowiemu taki oto zestaw. Rewelacyjnie, graficznie to wygląda. Składem też petarda. Pytanie, co w trakcie golenia nam wyjdzie. Sprawdźmy razem. Słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy nową firmę grecką, a jak wiemy, Grecy dobrze stoją, jeżeli chodzi o produkty do tradycyjnego golenia, a jeżeli coś jest więcej, my się cieszymy. Wybór klienta, miska uśmiechnięta. Słuchajcie, Ladder Mafia. Sama nazwa, genialna. Jeżeli chodzi o, niektórzy nazywają tradycyjnie golących się ortodoksami. Można w przenośni założyć to do mafii opartej na pianie. No bo Ladder Mafia to jest mafia piany tak zwana. No i o to chodzi, słuchajcie, żeby być w takim określonym kręgu. Być w jakimś sensie ortodoksem, ale w najlepszym słowa znaczeniu. Żeby pozbyć się tej tandety, plastiku, tego mainstreamowego szajsu, który nam tutaj wciskają, skupić się na tym, co najlepsze i w naszym kręgu społeczności tradycyjnego golenia działać, wymieniać się poglądami, cieszyć się, delektować, propagować, ale też pomagać sobie nawzajem.
To jest po prostu świetne. Społeczność tradycyjnego golenia jest świetna i takie produkty też to podbijają, bo dają nam nowe pole do popisu, nowe możliwości, jeżeli chodzi o kwestię poznawania z nowym czymś fantastycznym w ręku, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie. Także Ladder Mafia już mamy przerobione, a zestaw, który wybrałem, bo miałem taką możliwość, to jest Omerta. Omerta ściśle wiąże się z mafią, może nie z piany. Temat omerty jest prosty. Mafia sycylijska, dla niektórych omerta to jest zmowa milczenia w kręgach mafijnych. Dla drugiej strony i z drugiego punktu widzenia jest to honorowy, niepisany kodeks. Kodeks spisany słowem omerta, czyli nie współpracujemy z organami ścigania i z władzami. To, co w grupie, to w grupie. To, co się zadzieje między mężczyznami, jest rozwiązywane między mężczyznami i tam też zostaje. Są to tak zwane zasady grupy mafijnej. Mafia sycylijska to zaczęła, a później było to przenoszone w przeróżne inne zakątki świata, czyli zorganizowanej przestępczości. Co nie zmienia faktu, że pewne zasady dla mężczyzn, żeby nie być tak zwaną chorągiewką, wiedzieć co chcemy, jak chcemy i pewne sprawy załatwiać, a na pewno nie wywijać na lewo i prawo, to nie jest takie głupie. Czemu czerwień? Bo omerta mówiła jedno. Jeżeli się wyłamałeś, jeżeli złamałeś kodeks, jeżeli nie byłeś honorowy, zawsze kończyło się tak samo. Schodziłeś z tego świata. I panowie na czarno ubrani, smutni panowie, ale eleganccy i ładnie, dobrze ogoleni, pomagali ci w tym. Słuchajcie, co tu mamy? Czarne jest dobrze. Jak kolor się czarny zgadza, to już Snowy zadowolony. Plastikowe opakowanie, to jest pierwsza rzecz. 114 gramów dobroci. Dobroci, którą mamy tutaj w nienaruszonym stanie, nalane. O Boziu, jak to pachnie. Zaraz poopowiadamy sobie. Najbardziej mi się podoba, oprócz całej graficznej otoczki, która jest absolutnym strzałem w dziesiątkę. Tu wszystko bardzo ładnie wygląda. Jest najważniejsza rzecz. Skład. Z tego co widzę, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o dobroci tłuszczowe, a to nas interesuje, jest co? Banan na twarzy Snowiego. Czemu? Bo jest tallow, ale nie beef tallow, a sheep tallow, czyli tłuszcz z owcy. Wiadomo, wilki kochają owieczki, pochłaniać. Co nie zmienia faktu, że podobno ten właśnie tallow świetnie współpracuje z skórą człowieka. Już dobrze wiemy, że niektóre firmy korzystają z tego i no to naprawdę tam zdawało egzamin. Bardziej niż bardzo i klienci sami golący się zauważyli, że to coś jest jednak lepiej niż ten tallow od krówki. Sprawdźmy, czy Ladder Mafia odrobiła lekcję. Co mamy jeszcze? Mamy masło shea, mamy glicerynę, mamy olej słonecznikowy, mamy masło kokum, mamy, no jakby mogłoby być inaczej. Jeżeli z Grecji, oliwa z oliwek. No to chyba oczywiste. Grecja stoi zawsze oliwą z oliwek. No to najlepsze, najcudowniejsze oliwy z oliwek są właśnie z Grecji. Słuchajcie, jest dużo dobroci. I to tallow, sheep tallow. Jeżeli chodzi o zapach, no właśnie, patrząc na grafikę, patrząc na, niektórzy powiedzą brutalność, niektórzy powiedzą bezpośredniość, a Snowy powie czarno-białe, aż krystalicznie czarno-białe podejście do tematu i w przenośni dosłownie tu jest. Powinno być ciężko, tak ale wcale nie, wcale nie. Jest przyjemnie, jest wyjątkowo. Tu są wymieszane nuty drzewne, bo jest i drzewo sandałowe i cedrowe. Jest tonka, jest ambra piżmo, czyli jest troszeczkę hacząco o tą słodycz, ale to tu nie ma słodyczy. Tu jest po prostu zaawansowany zapach, bardzo przyjemny, bardzo świeży, zielony, drzewny. Tu jest takie wymieszanie i na końcu gdzieś tam jest podobno irys. Ja kwiatowy nie jestem, ale to jest taka kropka na D. I akurat ten irys tutaj absolutnie mnie nie denerwuje, wręcz odwrotnie. Dodaje tej perfekcji, tej jakości. Wiecie co? To jest na tej zasadzie. Przychodzi taki pan, pięknie ogolony, ładnie ubrany, czarno-biały garniturek, biała koszulka i wygląda wszystko ślicznie.
I naprawdę wyjątkowo. I ten zapach taki delikatniuśki, a później jest robiona robota. Co nie zmienia faktu, że ci panowie zawsze byli bardzo ładnie ubrani i bardzo ładnie zadbani. Co po goleniu, to po goleniu. Słuchajcie, jeżeli czarne klimaty, czarna micha. Jeżeli czarne klimaty, wilczy pędzel. Prawie czarny, ale Pisow to podobny syntetyk. Mój wół roboczy, który będzie weryfikował, co to potrafi. A jeżeli czarne i mafia, czasami w lesie by im się przydawała łopata. I sami sobie odpowiecie, do czego. Chyba każdy oglądał trochę tych tak różnych tam ojców chrzestnych i tak dalej. No łopata nieodzowna sytuacja w pewnych momentach, gdy trzeba było ukryć dowody. Słuchajcie, bierzemy niemało. O, taka słuszny kawał, słuszna porcja. Tak, to naprawdę przyjemnie, niesamowicie przyjemnie pachnie. Na początku, jak dostałem i otworzyłem, mówię, ale delikatny zielony zapach, ale w momencie, gdy się... Oleż to świeżutkie, to jest tak tłuste, słuchajcie, że do miski nie chce się przykleić. Niesamowita ilość tego tłuszczu. Sziptalota. Dobra, lecimy. Ściągamy ile dobroci. Ładujemy do michy, za chwilę wyrabiamy. Na początku jak dostałem wracając, to powiem wam szczerze, mówię, o to jakoś tak delikatnie zielono, ale później jak tak jeszcze raz i jeszcze raz ten nos się wsadzi, moczymy syntetyk szybciutko, bez żadnego topienia, bez żadnych ubotów dla młodych, nowych adeptów, po prostu syntetyczek, zamaczasz, 3 strzepnięcia i do roboty. I temat jest następujący. Jak się słuchasz w nos swój, ja wiem, Snowy, co ty gadasz? Sylwester już dawno minął, a ty jeszcze dalej chyba, nie, Snowy nie spożywa. Jak się wsłuchasz w swoje zmysły, jeżeli chodzi o tak zwany zapach, bo to jeszcze mózg współpracuje z tym, to powiem wam szczerze, tak, czuć nagle te drzewne klimaty. Pierwsze uderzenie jest takie zielone, takie delikatne, rześkie, spokojne, takie blisko natury. Później się okazuje, że trochę tam jednak tego drzewa jest, a na końcu, żeby już tak naprawdę złagodzić i uspokoić te wszystkie szaleństwa zapachowe, ależ to pachnie. Wchodzi ten irys, ten delikatny, kwiatowy, ładny irys, ale nie jakiś taki zabójczy, nie jakiś taki denerwujący, taki uzupełniający. Powiem wam szczerze, wody. Japur by sobie tutaj naopowiadał dosyć dużo. Naprawdę tutaj, z tego co już widać, mydło jest wodoodporne. Wody, dosłownie. No to dobra. Jeżeli owca jak wielbłąd na pustyni lubi pić, 3 łopaty, w sumie wcześniej 3, to już 6. Spróbujemy. Zrobimy tak zwany test ubota. I wydaje mi się, że będzie dobrze. Bardzo tłuste mydełko. Naprawdę ono się tutaj normalnie już odkleiło od dołu. Od razu już mówię, nie tworzy nam się jakieś szaleństwo pianowe. Tu będzie, wydaje mi się, gęsto i treściwie. Nie będzie tutaj absolutnie żadnego kręcenia się na pułapach. Wychodzi nam piana z miski i co ja mam teraz biedny zrobić? Nie, nic z tych rzeczy. Tutaj wydaje mi się będzie to na zasadzie takiej, że mamy dużo ciekawie, ale treści, a nie objętości. Więc sprawdźmy, jak to tak naprawdę będzie. Woda jest dodana. Teraz kręcimy. Bardzo się cieszę, że wraz z wyrabianiem cały czas czuję zapach. I on naprawdę jest tak intensywny, jak w oryginalnym tygielku. To jest bardzo fajnie i bardzo dobrze. Zobaczymy, jak tutaj jest z wyrabianiem. Powiem wam szczerze, naprawdę zeżar nam tutaj dosyć dużo ten pędzelek. Syntetyki, jak wiemy, nie mają problemu z ilością. I problematycznością wyrobienia. Tak wiecie, się wpatruję, bo no już wszystko syntetyk pochłonął. Naprawdę. Już na dnie nie ma nic. A piany jakiejś potężnej ilości nie ma. I teraz pytanie, co z tym fantem zrobić? Czyli jednym słowem, wydajności jakiejś zabójczej chyba nie będzie w tym mydle.
A może nie o to chodzi? Może chodzi o właściwość, może chodzi o wyjątkowość. Pamiętam, że są firmy, które nie dają nam tutaj towaru, który będzie po prostu w szalonych ilościach tutaj nam się odbywał, ale chodzi o tą przyjemność golenia, prawda? Słuchajcie, ja już chcę to na twarzy. Dokończymy sobie to tu, czyli na zaroście. Niech się dzieje. Ależ to tak. O! Nie. Latające kule, mafia, te sprawy, latająca piana. No mówię przecież. Piana do mnie strzela. Panowie i panie, co tu się wyprawia? Normalnie ojciec chrzestny dzisiaj, tylko w greckim wydaniu. Okej. Dobra. Spróbujemy to dorobić. Zobaczcie, tu kawałek mydełka nam odpadł. Od miski. Znowu. Mówię, bardzo świeże. Bardzo świeże mydełko. I bardzo tłuste. Od miski pędzel postanowił szybko je odkleić. Dlatego dorobimy resztę na twarzy. Może wydaje mi się, będzie to lepsze rozwiązanie. Okej. Snowy. Ogarnia się, chłopaku. Dobra. No co to jest? Latające kule, latająca piana, szaleństwo. Po prostu szaleństwo. Jeszcze sekundkę powyrabiamy. Może to jest to mydło styk, które lubi na twarzy być wyrobione bardziej niż w tygielku. Okej. Chyba mi się zbliża już powoli do końca. Objętości troszkę nabrało. O to nam chodziło. Nie każdy... O, widzicie? Już nam się to zaczyna bardziej prezentować. O wiele ładniej niż w misce. Już jest praktycznie finalnie. No dobra. Jest git. Jest elegancko. Omerta do roboty. Na razie piana lata. Na razie uszy ufefrane. Noc ufefrany. Snowy. Nowy rok. Powagi trochę. Smutni panowie przyszli. Przecież tu na czarno ubrani. Zaraz będzie tutaj wyrok i pozamiatane, nie? Słuchajcie. Sprawdźmy, czy bilans i balans tej maszynki się nadal zgadza. Czyli, czy ona mimo wszystko, mimo innej płytki, innego gapu, dalej utrzymuje swoją świetną skuteczność. Pierwsze przejście z włosem. Jedziemy. Co tu się zadziało? Czemu tak się dzieje? Sami widzieliście, jak słuszny zarost. Jak słuszny to był zarost. No, niektórzy by powiedzieli 0,68 gap, który nie goli. Szok. Powiem wam, dzieje się. Dzieje się. To jest chyba jedna z tych maszynek, które jak widzę, co mi wyprawia na twarzy, to mi słów brakuje. Ale okej. Snowy twardo się trzyma. To nie jest tych, który opowiada w trakcie. Nie. Takich numerów to nie tutaj. Nie będzie wyroków strzelał dopiero na koniec. Wystarczy, że piana do niego strzela. Tak jak niedawno strzelały tak zwane fajerwerki.
Jak tam Sylwester wam minął? Mam nadzieję, że każdy go spędził wedle własnego uznania. Byle przyjemnie. To najważniejsze w życiu, słuchajcie, żeby każdy miał przeżyte po swojemu, ale przyjemnie. Powiem wam tak. Na razie o maszynce nie będę mówił. Opowiem wam coś o mydle, bo tu już mogę. Jest tłusto. Zostawia niesamowicie. Ta piana nie jest objętościowa duża. W ogóle nie jest jakoś potężna, ale zostawia niesamowitą tłustość na sobie. Chodź tu, wilczy. Lecimy dalej. Naprodukował tyle, co powinien. Acz mówię, mydło mistrzem wydajności nie jest, ale znam już z greckiego rynku produkty, które nie generują potężnej ilości piany, ale dają absolutnie niesamowite wrażenia z golenia. Powiem szczerze, zapach zauważalny, bardzo zauważalny, bardzo przyjemnie zauważalny. Jak ja lubię mydła, gdzie wiem, że się golę i jest dobrze. Czemu? Bo wiem, czym się golę. Po prostu. Właściwości to jedno, ale zapach to drugie. W poprzek. Co ten Timeless wyprawia? Powiedzcie mi. Niesamowite. Czy czuję żyletkę? Tak, minimalnie. Naprawdę minimalnie. Nie jest to żadne jakieś szaleństwo. Nie jest to nic wspólnego z gapem 0,95. Tam czułem o wiele bardziej. Tutaj jest ona w totalnych ryzach. Ale też czuję, i chyba sami to widzicie, co ona wyprawia z zarostem. Na szczęście omerta pomaga. I to bardzo, bo czuję fajny poślizg. Jest tłusto, jest przyjemnie. Dzieje się. Dzieje się, słuchajcie. Mydło z tych, które pięknie pachnie, to jest raz. Cały czas pachnie, to jest dwa. Daje pianę nie jakąś potężną objętościową, ale pianę bardzo przyjemną, jeżeli chodzi o to, co otula na skórze. Pamiętajmy, że tutaj producent mógł postawić na tak zwane właściwości jako główne klucz sprawy. Tu jakiś ciepek ciepnięty. O. Ale jeszcze trzecie przejście mnie interesuje. Powiem tak, Timeless ma się z czego wypłukiwać. Tak, zakleja. Zakleja maszynkę. Czyli to jest ta piana nie z jakichś potężnych, jeżeli chodzi o objętość, ale treściwa, ale gęsta. O, patrzcie. Normalnie mi ręka lata po twarzy, jeżeli chodzi o skórę. Dobrze, jest tłusto, jest przyjemnie, jest to, co ma być. Praktycznie w misce nic nie zostało, ale za chwilę będziemy się posiłkować wyciskanym pędzlem, więc bez problemu na trzecie przejście będzie. Jeżeli chodzi o kwestię tak zwanego brania towaru z miseczki, nie należy sobie żałować, patrząc jak to znikło, a dokładnie zostało zeżarte przez pędzel. Ale w misce jakiś nadwyżek nie mamy, więc musimy tutaj sobie właśnie z pędzla egzekwować daninę, żeby trzecie przejście było treściwe, żeby było dobrze, żeby było przyjemnie i żebyśmy mieli ten jakże wartościowy poślizg. Chociaż mówię, żyletka dzisiaj nie ma jakiejś orki na skórze. Żyletka naprawdę jest dzisiaj w ryzach. A spróbujmy sobie od dołu. Czyli najpierw Red Alert. Tak.
O właśnie. To mnie interesuje. Mam taką spokojną w miarę żyletkę, tą maszynkę, ale żyletka też Comfort Coated, To nie jest jakiś agresor. To niech tak właśnie się dzieje. Zobaczcie, ona sunie po prostu po tej żuchwie. Po pierwsze już jest praktycznie wszystko ścięte. To są tylko niedobitki dosłownie. A po drugie ta piana naprawdę powoduje świetny pościsk. Jest treściwie, jest otulająco, jest tłusto. I możliwe ten shiptalo cały tak zwany, czyli to nie jest charakterystyka gęstości, jeżeli chodzi o pianę, dokładnie objętości tej gęstej piany jakiejś potężnej, ale za to daje świetny pościsk. I tutaj wydaje mi się producent poszedł w tym kierunku. Pan Aleksandros tak zwany. Z imienia. Z tego co widziałem, Leather Mafia ma też inne bazy. Ona już jest dostępna u nas na rynku. Wystarczy się rozejrzeć. Sklepów nie zamierzam reklamować, ale jesteście w stanie bez problemu ją nabyć. O jeny, co tu się wyprawia. Tak, mówię i o mydle, i o maszynce. Jest naprawdę dobrze. Timeless po prostu mnie wystawia z kapci. Niesamowita skuteczność. Świetne wykonanie. I Snowy ma problem. Z czym ją zestawić? Słuchajcie. Jakieś pomysły? Słucham. Powiem szczerze, muszę się bardzo zastanowić, żeby nie zrobić mismatchu. Bo ta właśnie płytka będzie w tak zwanym pojedynku. Jest tak przyjemnie skuteczna i tak bezproblemowa. Niesamowite. Tu już trzecie przejście to jest tak naprawdę docinanie nieistniejącego. Gdzieś jakieś reszteczki. A tak nie ma tu, słuchajcie, prawie że nic. A? Tego poprawiłem? Jakiś dynks rósł, bo ewidentnie miejscowo coś tu zeszalał. O tak. Wiecie, że ja nie lubię, jak tutaj mi na środku gdzieś jakiś jeden włosek, cała twarz idealnie ogolona i ten jeden będziecie drażnił i ci mówił, ale cię zrobiłem, Snowy. Nie. Tak to nie może być. Słuchajcie, jest tłusto. Nadal jest tłusty. Coś niesamowitego na twarzy mi zostało. A ręka śmiga nawet z wodą. No to cały czas na twarzy jest otulający film. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Mydło robi robotę. Wydajnością nie grzeszy, ale to co jest na twarzy, tak, warte grzechu. I to bardzo. Słuchajcie, koniec. Ja jeszcze tutaj sobie cykniemy. Co sobie cykniemy? Osma. Aun. Mimo wszystko ten jeden derykwent będzie mnie tutaj drażnił, więc ja sobie go tutaj jakieś cypki. Uspokoimy go sobie tutaj. Pamiętajmy, Aun robi robotę. Naturalny produkt pozyskiwany. A jak natura coś daje, trzeba korzystać. Słuchajcie. Szkło. Nawet te cypki tutaj podżuchwowe lepiej dogolone niż tym potężnym gapem. Powiem wam szczerze, teraz nie wiem, czy operator po prostu się lepiej starał, bo już zaczyna znać maszynkę, czy dla mnie po prostu ta spokojniejsza płytka 0,68 gap po prostu robi robotę. Jedno jest pewne, Timeless jest niesamowitym sprzętem. Po prostu szok. To, co wyprawia ten gap, niby taki mały, niby taki nieduży, ale z tą geometrią, z tym wypłukiwaniem, wierzcie mi, dzisiaj Shiptalo zaklejał tą maszynkę i dała radę bez problemu, ale jak bardzo dała na twarzy. Genialne, po prostu. Świetny sprzęt. Dzięki, Marcinie. Mam dużą zagwozdkę teraz, z czym to zestawić, ale ogólnie rzecz biorąc jest to naprawdę wyjątkowa maszynka.
Świetnie wykonana. I wiecie co, o to chodzi chyba. Nie wiem, podoba mi się to podejście Timelessa właśnie, że nie ma 40 000 maszynek w zestawie, nie ma co miesiąc 2 nowe. Chyba nie o to chodzi. Tworzysz coś świetnego, tworzysz coś dopracowanego, tworzysz dany produkt w określonych i w aluminium, i w stali, i w tytanie, i w brązie, bo przecież tam są takie opcje. Później sobie dobierasz czapeczkę, troszkę gładką, czy z tym tak zwanym żeberkowaniem. Dobierasz sobie płytkę, jaką chcesz, rączkę i masz coś świetnego pod ciebie. Ale to cały czas opieramy się na tej samej udanej konstrukcji. To naprawdę jest strzał w dziesiątkę. Nie trzeba robić 40 modeli, żeby zrobić coś świetnego i bardzo skutecznego. Takie jest moje zdanie. Naprawdę spisali się. Słuchajcie, zanim sobie popowiadamy o Omercie, Leather Mafia też daje nam w zestawie taki AS. Co tu mamy? Szkiełko. Ten sam bardzo asertywnie uśmiechnięty pan. Chociaż uśmiechu tu nie widzę, ale asertywność duża. Słuchajcie, skład jest duży i dystyngowany. Naprawdę jest grubo. Jeżeli chodzi o niewstrząśniętego gina, tutaj nie przejrzycie nic przez tą butelkę. Jest totalna mętność, totalna. I powiem wam szczerze, jest gęsto, to jest raz. Jak to wzburzę, to się robi biała mętność. To się odpala. Tu jest masa różnych składników. I powiem szczerze, zabiliło się tam w środku. Jest jakieś szaleństwo. Zapach identyczny jak w mydle. Tylko podbity. Tylko bardzo ładnie podbity. I teraz popatrzcie. O! Jak nie leci, to leci. A jak leci, to na bogato. Biała, jakaś taka mleczna konsystencja, jeżeli chodzi o kolorystykę. Spokojnie Kryza pracuje. Bardzo zaawansowany. Tu jest składników dużo, ale też widać, że to nie jest jakaś włóknista. To jest gęsta kwestia. Ale fajnie, przyjemnie. Nie jest to żadne balsamowate. Wydaje mi się, że to jest coś takiego na tyle zaawansowanego, żebym to AS z kierunkiem balsamu to już nie kładź na twarz, bo będzie dobrze. Co nam tutaj wybucha? Wybucha nam jakże przyjemny, świetny zapach. Dokładnie to samo, co w mydle, tylko jeszcze wyciągnięte na wyżyny. I tak, jest tu i drzewo, i sandał, i cedr. To, co mówiłem. Są te tonki piżma, trochę ambry i ta kwiatowość irysa w tle. I razem to wszystko wymieszane. Elegancki, uniwersalny, na cały rok. Świetny zapach. Jeden powie, drzewo czuje. Drugi powie, zieleń czuje. Ja, jako Snowy, mówię, naturę czuję. Bo jest i zielono, i drzewiaście, i delikatna nuta kwiatu. Perfekcja. Świetny zapach, naprawdę. Niebanalny, świetny. I jeżeli ktoś by wiedział z lubiących perfumy, co to jest za zapach, Snowy, co ty tam opowiadasz? Słuchajcie, Bleu Noir. To jest interpretacja perfumu Bleu Noir. Sprawdźcie i zrozumiecie. Wiadomo, nie identyczność, ale interpretacja. Omerta, Leather Mafia. Dzieje się. Naprawdę, dzieje się. Wrócę do tego zestawu. Chcę go jeszcze bardziej odkryć. Powiem wam szczerze. O, cypek dalej świruje. Ta głowa już jest ogolona. I ta głowa już dostała tego aftershave'a. I powiem wam szczerze. To, jak delikatny, jak nawilżona skóra jest. Tak jak wiecie dobrze, że lubię używać balsamy na głowę. Dzisiaj nie użyłem. Jest niesamowicie miękko, delikatnie. Tutaj też to zaczyna wchłaniać. On jest taki bardzo zaawansowany, lekko tłustawy, ale to się wchłonie i zostawi taki totalny film na twarzy i na skórze. Na głowie cały czas go mam. I wiecie co? Na głowie cały czas zapach czuć. I to jest genialne, że on jest bardzo intensywny, ale długością trwania. A nie dla wszystkich. To nie jest tak, że buchnie po prostu i pół domu czuje zapach. Nie, nie, dla ciebie, ale długo i będzie czuć. I to jest rewelacyjne. A właściwości, jak skóra się czuje, ja wiem, że moja twarz też się tak będzie dobrze czuła. Więc ten duet, jeżeli chodzi o Timeless, z tą niby delikatną, łagodną płytką, a wcale nie, bardzo przyjemną, bardzo wyjątkową, plus Omerta, Leather Mafia, słuchajcie,
Jestem na tak. Jestem bardzo na tak. Bardzo, bardzo na tak. Produkt warty uwagi i bardzo się cieszę, że wchodzi na nasz polski rynek. Bardzo się cieszę, że będziecie mogli, jeżeli będziecie mieli na to ochotę go spróbować. Ja jestem bardzo na tak. I takiego golenia właśnie Wam życzę cały rok. Żeby było wszystko przyjemnie, żeby było wszystko rewelacyjnie, żeby nawet jakiś cypek nie robił żadnej różnicy. Niech jest ostro, ale przyjemnie. Niech jest zbalansowanie, ale skutecznie. I niech te produkty, którymi się golimy, są zawsze rewelacyjne. I takie dzisiaj były. Dziękuję Wam bardzo za pierwsze noworoczne golenie. Widzimy się na następnych już niedługo, już z Wami. Miłego popołudnia, trzymajcie się. Cześć.